Dzisiaj będzie o bezprzewodowym ładowaniu, ale takim, że prąd w powietrzu. Będzie też przewód pokarmowy, a właściwie jego końcówka, ale tylko przez chwilę i bez zdjęć, więc nie ma się czym podniecać. Ale będzie za to, czym podnieca się Ameryka od kilku dni, czyli dlaczego Wall Street, czyli giełda papierów wartościowych, zmieniła się z kasyna w cyrk i jaki miał na to wpływ Reddit i Elon Musk. I będzie też nowa Tesla z kierownicą jak w samolocie. Samoloty nie mają kierownic, ale wiecie, o co mi chodzi. I parę innych rzeczy, ale nie mogę wam zdradzać wszystkiego na początku, bo musiałbym powiedzieć znośnego tygodnia, zanim powiem dobry wieczór. Mamy bezprzewodowe ładowanie i wygląda ono z reguły tak, że kładziemy smartfon na ładowarkę i ten smartfon ładuje się bezprzewodowo. W samochodach serwisowych Formuły E bezprzewodowe ładowanie wyglądało tak. Is it everything? I mean, this is everything that charges the car wirelessly? So there's four things really involved in the wireless charging. There's a couple of base units which take the electricity from the wall and convert that to a higher frequency alternating current. There is then a pad on the vehicle, smaller than this, because this is built to drive across, to kick, to stand on and all of that. So the vehicle pad is around about the size of an iPad, a little bit bigger than that, sits on the vehicle, and that then takes the magnetic field that's produced here, converts it back to an electrical field. We have a small amount of electronics that then interface to the battery management system and you're charging the car. To jest fragment filmu, który nagrałem w 2016 i nigdy nie pojawił się na tym kanale, ponieważ był przygotowany w partnerstwie z firmą, której nie podobało się to, że podłożyłem głosy miauczących kotów jako dźwięki pod przejeżdżające bolidy Formuły E. I poprosiła, żebym to usunął, a ja powiedziałem, że nie. Już wtedy byłem bezkompromisowy. Potraktowałem to po prostu jako ingerencję w moje dzieło. Nie może być tak, że jak z kimś współpracujesz i to jest tylko lokowanie, no to ktoś ci mówi, co masz zrobić ze swoim filmem. Choć wiem, że niektórzy twórcy na YouTubie tak robią, nie róbcie tak. To źle robi dla całej branży. Trzeba być twardym. To jest lokowanie, tylko ten fragment, w którym firma jest lokowana, może być oceniany. Reszta w ogóle fuck off. No ale nieważne. Może uda mi się kiedyś powycinać niektóre rzeczy z tego filmu i go wrzucić jako jakiś retro. Ale miało być o ładowaniu. I ósemki, które chyba do teraz obsługują wyścigi Formuły E, ładują się od zera do pełna w godzinę bezprzewodowo. No, jest jakaś niewielka odległość między tymi panelami i niczego nie ma pomiędzy. Kolejny etap ładowania bezprzewodowego i kolejna idea wygląda tak, że na suficie wisi coś, co przypomina lampę, ale jest ładowarką, która wysyła prąd do różnych urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. Widziałem to wielokrotnie na targach, ale nie mogę znaleźć swojej relacji. Albo uznałem, że to nie jest wystarczająco interesujące, żeby to nagrać, albo po prostu gdzieś mi się zgubiło i nie mogę tego odnaleźć w swoich relacjach. Dlatego ukradnę fragment materiału z kanału Solid State Tech. Na tych zabawkowych lokomotywach są odbiorniki prądu. Ale jak zauważycie, kiedy pomiędzy ładowarką a odbiornikiem pojawi się przeszkoda, na przykład człowiek machnie ręką, to połączenie jest przerywane. I to był mniej więcej stan rozwoju technologii bezprzewodowego ładowania na rok 2018-2019. Mamy 2021 i Xiaomi wyskakuje z czymś takim. Bezprzewodową ładowarką, która stoi sobie w pokoju i ładuje twój smartfon za każdym razem, kiedy pojawi się on w jej zasięgu. Powoli, bo jest to ładowanie 5W, teoretycznie precyzyjnie, bo 141 anten wysyła w stronę smartfona falę o szerokości zaledwie milimetra i zasięgu kilku metrów. Jest możliwość ładowania kilku urządzeń jednocześnie, telefon nie musi leżeć, ładuje się także, kiedy chodzisz po pokoju. I to jest piękne i z reguły, jak w tego typu przypadkach bywa, jest prototypem. Xiaomi oficjalnie potwierdza, że nie zamierza w tym roku wypuścić żadnego urządzenia, które będzie obsługiwało tę bezprzewodową technologię. I teraz pytanie, dlaczego? Czy to jest ukłon w stronę osób protestujących przeciwko 5G? No bo gdyby teraz nagle jeszcze pojawił się ten prąd, no to oni by zgłupieli, oni by nie wiedzieli, przeciwko czemu mają protestować. Maszty z 5G i bez 5G to nieważne, można sobie podpalać, nie? A z tym prądem bezprzewodowym to co? Podpalać domy ludzi, którzy wyglądają jakby posiadali tę bezprzewodową ładowarkę Xiaomi? Mam jeszcze jedną teorię związaną z opóźnieniami w szczepieniach. Skoro większość z nas i tak nie zaszczepi się do końca roku, no to po co nam ta ładowarka? Przecież wiadomo, po co ona powstała. Żeby ładować chipy Billa Gatesa, które nam wszczepią. Skoro mowa o tym całym spisku, który ma nas doprowadzić wszystkich do zaczipowania, to te testy na chorobę, której nie ma, bo przecież nikt jej nie widział, w szpitalach leżą statyści, na cmentarzach pewnie też, no to wiadomo, jak się robi te testy, nie? Że się wsadza do gardła te patyki i do nosa. Ja już to miałem robione i powiem wam, że od tego czasu nie czuję się najlepiej. A nie wiadomo, co tam jest na tych patykach.
I na pewno coś dziwnego, bo w tajemnicy powiem wam, że w Chinach zaczęli ludziom wsadzać te patyki. No właśnie tam. Podobno dzięki temu testy są bardziej wiarygodne, ponieważ wirus dłużej utrzymuje się w tych niższych częściach naszego ciała niż wyższych. Badani za to nie czują żadnego wstydu, bo dziura w nosie czy dziura gdzie indziej, no to jest nadal dziura. Poza tym w tyłku jest tylko jedna, więc badanie idzie szybciej niż raz do gardła, 2 razy do nosa. Pytanie, czy ta metoda badania mogłaby przenieść się na nasz polski narodowy grunt? Mam podejrzenia, że tak. Na przykład policja może dostać nakazy, żeby badać w ten sposób demonstrantów, oczywiście dla ich dobra, a księża mogą w ten sposób sprawdzać stan zdrowia ministrantów w kościołach. Przy czym podkreślam, że są to tylko moje niepoparte żadnymi dowodami przypuszczenia. I być może z tymi badaniami będzie tak samo jak ze szczepionkami, czyli nie tylko dupa, ale i takich. Zmiana tematu. Co jest silniejsze? Amerykańska giełda czy Reddit? Oto jest pytanie, na które wbrew pozorom niełatwo odpowiedzieć w prostych słowach, ale spróbuję. Wszyscy mniej więcej wiemy, jak działa giełda. Dla tych, którzy zupełnie się tym nie interesują, bardzo krótko, jest to miejsce, gdzie notowane są firmy i ludzie mogą sobie kupować akcje tych firm. Powiedzmy, za 100 000 kupujesz akcje firmy X i jeżeli inni ludzie też chcą kupić akcje tej firmy, to cena tych akcji drożeje z czasem. I na przykład może podrożyć o 10%. I wtedy kupione akcje za 100 000 mają wartość 110 000 i jesteś 10 000 do przodu. Może też się zdarzyć, że ludzie sprzedają akcje tej firmy, bo już nie chcą jej mieć, bo niefajna jest ta firma, coś się tam wydarzyło. A inni ludzie nie chcą jej kupować. Wtedy spada wartość tej firmy i kupione akcje za 100 000 mogą być warte 90. No, zyskujesz albo tracisz, ale generalnie trzeba mieć 100 000 złotych. To dużo. Dlatego wymyślono instrumenty finansowe. Nie trzeba mieć tych 100 000 złotych. To nie jest warunek konieczny. Chodzi o to, że żeby dużo zarobić, trzeba dużo włożyć. Dlatego wymyślono instrumenty finansowe, które pozwalają włożyć mało, a zarobić tak, jakby się włożyło dużo. I bez tłumaczenia, czym są kontrakty terminowe, powiem, że można na giełdzie obstawić, czy akcje wzrosną, czy spadną. Czyli wkładasz hipotetycznie 1000 złotych, ale działasz tak, jakbyś włożył 100 000 i obstawiasz, że akcje wzrosną. I jeżeli one rzeczywiście wzrosną, to zarabiasz te 10% ze 100 000, czyli 10 000 po tam oddaniu drobnych kwot różnym instytucjom, dostajesz swój zysk. Ale jeżeli obstawisz, że akcje spadną i one rzeczywiście spadną o 10%, to w przeciwieństwie do tej pierwszej sytuacji też zarabiasz. Czyli możesz zarabiać na spadkach. I znowu, tak jakbyś operował dużą gotówką. Więc super. Problem pojawia się wtedy, kiedy obstawisz, że akcje spadną, a akcje wzrosną. Bo wtedy dopłacasz różnicę. Tak jakbyś operował tą dużą gotówką. Czyli mały wkład, duże zyski, ale też możliwość strat. Oczywiście w normalnych przypadkach są systemy zabezpieczające przed takimi stratami, ale to nie działa, kiedy wahania akcji są bardzo nagłe i niespodziewane. I tutaj do gry wchodzi firma GameStop. To jest ich europejska strona, amerykańska z jakiegoś powodu nie działa. GameStop to sieć sklepów, które sprzedają gry, konsole i akcesoria dla graczy. Ale robią to offline. W amerykańskich centrach handlowych można znaleźć te sklepy. Ale ludzie odwiedzają je coraz rzadziej, bo po pierwsze pandemia, a po drugie kto kupuje dzisiaj... Okej, może ktoś kupuje gry w pudełkach, ale większość ludzi jednak dokonuje zakupu online. W związku z czym nikt nie myśli o sieci sklepów GameStop jako o firmie, która się będzie rozwijać niesamowicie. GameStop jest oczywiście firmą notowaną na giełdzie. Przewidywania co do przyszłości GameStopu postanowił wykorzystać fundusz hedgingowy Melvin Capital, który obstawił, że GameStopowi będzie się wiodło coraz gorzej, a dzięki temu fundusz na tym zarobi. Miało nie być terminów finansowych. Czym jest fundusz hedgingowy? To rodzaj funduszu inwestycyjnego, który specjalizuje się w bardziej ryzykownych inwestycjach, m.in. obstawianiu wzrostów lub spadków. Amerykanie nie lubią funduszy hedgingowych, bo powszechne jest przekonanie, że to ich działalność doprowadziła do kryzysu, wielkiego kryzysu w 2008 roku. Mają też pretensje do rządzących, wtedy i później generalnie, że ratowali sektor finansowy, a zwykli ludzie tracili domy i dorobek swojego życia. Jest też powszechne przekonanie wśród wielu ludzi, że jeżeli ktoś chce zarobić na utracie wartości jakiegoś przedsiębiorstwa, no to po prostu zarabia na czyjejś krzywdzie. Jest takim sępem trochę. Sępy są bardzo ważne w przyrodzie, mogą powiedzieć ekonomiści, którzy twierdzą, że krótka sprzedaż jest dobra dla rynku. Ale teraz ekonomistą jest każdy, kto założył sobie Twittera. O tym będzie później. Teraz do gry wchodzą inwestorzy z Reddita.
Wall Street Bets. Grupa liczy 7 milionów członków. Parę dni temu liczyła 4 miliony, więc sytuacja zmienia się dynamicznie. Na tym subreddicie ludzie generalnie dyskutują o inwestycjach giełdowych. I w pewnym momencie stwierdzili, ten fundusz Melvin Capital to są takie cwaniaczki, co chcą żerować na tym GameStopie biednym, a GameStop to my. GameStop w głowach niektórych członków tego subreddita reprezentuje generację milenialsów, którą rząd amerykański olał, bo uważa, że nie jest warta inwestowania w nią. Dlatego ta generacja będzie inwestować sama w siebie i dlatego będzie inwestować w GameStop. Nie jest to więc akcja obliczona na zysk, choć wielu na niej zarobiło. Bardziej chęć pokazania swojej frustracji, utarcia nosa cwaniaczką z Wall Street, pokazania środkowego palca establishmentowi. Gromadne zakupy akcji GameStop prowadzą do absurdalnego wzrostu akcji. Melvin Capital zamyka pozycję, czyli wycofuje się z obstawiania spadków i traci nie wiadomo dokładnie ile, ale te straty liczone są w miliardach dolarów. Tracą też inni, którzy obstawiali spadek akcji GameStop. W akcję, co w sumie chyba nikogo nie powinno dziwić, zamieszany jest Elon Musk, który we wtorek wypuszcza tweeta z linkiem do Wall Street Bets na Reddicie. A 2 dni później tłumaczy, że według niego zajmowanie krótkiej pozycji, czyli obstawianie spadków właśnie, to scam, który nie powinien być legalny. W międzyczasie aplikacja do inwestowania na giełdzie, która nazywa się Robinhood i większość osób z niej korzysta, ogranicza możliwość inwestowania w akcje GameStop i innych podobnych spółek, które ludzie z Reddita potraktowali podobnie. W odpowiedzi następuje raid. W sklepie Play pojawia się ponad 100 000 ocen jednogwiazdkowych aplikacji, zmniejszając sumaryczną ocenę Robinhooda z 4 gwiazdek do 1. W odpowiedzi Google usuwa ponad 100 000 ocen i sumaryczny wynik wraca do tego sprzed rajdu niezadowolonych klientów. Obecnie liczba negatywnych ocen znowu rośnie. Nie wiem, jak będzie w momencie, kiedy to oglądacie, a poszkodowani planują złożyć pozew zbiorowy przeciwko twórcom Robinhooda. Sytuacja bardzo cieszy ekonomistów z Twittera. Jak wszyscy wiemy, zakładając konto na Twitterze otrzymuje się m.in. dyplom magistra ekonomii, także dyskusja jest szeroka i profesjonalna, ale najciekawsze jest to, że nagle w tym wszystkim pojawia się wątek polski. Chodzi o CD Projekt, które ostatnio nie miało się najlepiej, bo Cyberpunk miał trochę za dużo błędów, więc fundusze postawiły na spadek akcji polskiego producenta gier. I tu znowu pojawia się Elon Musk, który prezentując swój nowy model Tesli, o czym za chwilę, na desce rozdzielczej na ekranie umieszcza Wiedźmina. I dodaje, że komputer w aucie jest na tyle mocny, że można też na nim spokojnie odpalić Cyberpunka. Temat akcji CD Projektu podchwytują ludzie z Wall Street Bets z Reddita. Dlaczego? Bo spadek akcji CD Projektu obstawia Melvin Capital. Więc sytuacja się powtarza, choć nie z tak dużą intensywnością jak w przypadku GameStop, ale jednak znowu to fundusze inwestycyjne są w odwrocie. W międzyczasie wszystko starają się komentować tak zwane tradycyjne media. Swoją drogą ta akcja pokazuje, jak bardzo spadła ich siła przebicia i jak bardzo większość ludzi ma w nosie telewizyjnych komentatorów mówiących o tym, że akcje GameStopu są napompowane przez internetowych szaleńców. Mam smutną być może informację, ale pobudka. Internet to jest prawdziwe życie. Taki podział na normalne kraje, no to jest trochę 1995 rok i chyba powoli odchodzi do lamusa. No bo czy jakiś kraj albo grupa krajów była w stanie wyciszyć niedawnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przyjść do niego i powiedzieć: Trump, zamknij ryj? No nie. A co zrobił Twitter, Facebook i YouTube? Właśnie to. I dlatego pan Sakiewicz sobie założył te albicle. Już wiem, jak to się wypowiada. Tylko nie do końca rozumiem, dlaczego ostatnio widziałem go na Twitterze. Bo jeżeli założymy, że różne portale społecznościowe to są kraje, no to jak ktoś mówi: nienawidzę tych wszystkich krajów, bo tu nie ma wolności, zbuduję sobie swój, to powinien sobie siedzieć w tym swoim kraju z tymi papieżami. A nie, że nienawidzę innych krajów, ale przyjechałem w odwiedziny. No to za szczyt bezczelności w ogóle. Skoro o jeżdżeniu mowa. Jeżeli jeździć, to z odpowiednią mocą. W tym przypadku ponad 1000 koni mechanicznych. Przyspieszeniem 2 sekundy do setki. Zasięgiem ponad 600 km. I maksymalną prędkością ponad 320 km na godzinę. Tak wygląda specyfikacja nowej Tesli Model S, którą już można zamówić za niewiele ponad 500 000 złotych. Jest co prawda wersja bieda za 400 000, ale już bez przesady. Jest też wersja za ponad 600 000, która ma więcej koni i większy zasięg. Z zewnątrz to jest, Tesla. W środku kierownica. Sam nie wiem, ma przyciski i tylko przyciski, też jako kierunkowskazy. Jest ścięta, ale co najciekawsze, podobno to auto nie ma mieć skrzyni biegów. To znaczy Tesla ma sama decydować na podstawie otoczenia, przeszkód i w ogóle położenia, jaki bieg wrzucić. Co jest dość dziwne, bo może się okazać, że ty chcesz wrzucić wsteczny, a twoja Tesla ma inne zdanie i stoicie na środku drogi i nie możecie się dogadać.
No ale pewnie jakoś zostanie to wymyślone. Poza tym w środku jest ten ekran, na którym można grać nie tylko w Wiedźmina, ale też w Cyberpunka, co oznacza, że moc komputera samochodowego jest zbliżona do mocy najnowszych konsoli. 4 miejsca na ładowanie bezprzewodowe smartfonów, drugi monitor z tyłu, 22 głośniki z aktywną redukcją szumów. Przepraszam, zupełnie nie zauważyłem, że straciliście zainteresowanie, kiedy powiedziałem 500 000 złotych. Dlatego teraz będzie kilka szybkich newsów, ale też ciekawe. Sony wypuściło ten nowy aparat, o którym mówiłem, że go wypuści i że będzie kosztował około 30-35 tysięcy złotych i w sumie miałem rację. Sprzęt ten nagrywa w 8K, tu macie nawet próbkę wrzuconą przez Sony, ma jakieś absurdalne parametry fotograficzne i nie ma odchylanego do boku ekranu. Płakałem z tego powodu. Nie dla vlogera to. A szkoda. Pojawiła się też wreszcie Xperia Pro, która trochę jest smartfonem, a trochę ekranem, czy też monitorem dla tego aparatu, o którym mówiłem przed chwilą i ma kosztować $2500. Na szczęście prawdopodobnie nie pojawi się w Polsce, więc nie ma się co oburzać, że Sony proponuje nam smartfon za prawie 10 000 złotych, bo tak naprawdę nam nie proponuje. Nie dla Polaka to. Niezbyt szkoda. Carl Pei, ten, który odszedł z OnePlusa, założył nową firmę. Ale tak naprawdę to nic nie założył. Firma nazywa się Nothing i póki co wiadomo, że będzie zajmować się elektroniką i że jednym z jej udziałowców jest Casey Neistat, a pozostali udziałowcy to jeszcze większe szychy. Są wśród nich szef Reddita, współzałożyciel Twitcha i wynalazca iPoda. Pojawił się nowy projekt przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych i pojazdów transportu osobistego. Na stronie, którą linkuję pod filmem, możecie przeczytać o szczegółach, ale nie zachęcam, bo czytanie tych szczegółów jest jak nurkowanie w toy-toyu. To jest po prostu gówniany projekt. Właściwie wszystko najgorsze, co mogło się znaleźć w tym projekcie, się w nim znalazło, więc być może wam się spodoba, jeżeli serdecznie nienawidzicie hulajnóg elektrycznych i innych pojazdów. A przy okazji, drodzy rowerzyści, którzy najwięcej na tym wszystkim zyskujecie, bo nie dość, że jeżeli ten projekt przejdzie, to zgodnie z prawem wszyscy z elektrykami się wciśniemy już legalnie na ścieżki rowerowe i będziemy mogli jechać z maksymalną prędkością 20 km na godzinę, więc wolniej, więc trochę zawali drogi. To jeszcze oprócz tego ci wszyscy ludzie, którzy po drogach rowerowych chodzą na wrotkach, albo te dzieci 5-letnie, które sobie siadają w poprzek drogi rowerowej na swojej plastikowej deskorolce, też zgodnie z prawem będą mogły tam być, więc wszyscy się będziemy świetnie bawić. Rada Ministrów już przyjęła ten projekt, gratuluję, świetna robota. Teraz trafi do Sejmu. Żeby nie było, że wszystko co najgorsze to w Polsce. I nawet nie chcę rozpoczynać dyskusji, że w Niemczech też do 20 km na godzinę, czy w Szwecji hulajnogami. A w Stanach do 40 i co? Mam se pojechać do Stanów? Niestety teraz nie można. Sami se pojedźcie do Szwecji albo do Niemiec, jak się lubicie tak hulajnogami wozić powoli. Żeby nie było, że wszystko co najgorsze to u nas, to Daniel mi podesłał tego newsa na Instagramie. Dzięki. Adobe Flash, ten, który kiedyś rozruszał internet i dzięki któremu mogliśmy grać w te gówniane gierki online, ostatecznie umarł. Adobe odejście Flasha zapowiadało w 2017 roku, bo już wtedy się do niczego za bardzo nie nadawał. I ostateczna data końca wspierania Flasha to był 12 stycznia bieżącego roku. I zgadnijcie, do kogo przez 3 lata ta informacja, ponad 3, właściwie 3,5, ta informacja nie dotarła. Do Chińczyków. Efekt? 16-godzinne wstrzymanie ruchu chińskich kolei. Okazało się, że Chińczycy zarządzali rozkładem jazdy poprzez interfejs przeglądarkowy oparty na Flashu. I zorientowali się, że coś jest nie tak dopiero jak Flash został wyłączony, a ich interfejs przestał działać. Po 16 godzinach udało im się przywrócić system do działania w oparciu o piracką wersję Flasha, która nie miała w kodzie informacji o dacie ostatecznego końca wsparcia. I to są nasi przyszli władcy, okupanci, najeźdźcy, ale spokojnie, to wszystko się odbędzie pokojowo, więc nawet nie zauważycie. Mam jeszcze kilka innych niepokojących chińskich historii, ale dzisiaj nie jestem w nastroju. Dzisiaj jestem w nastroju, będę ignorował zagrożenie tak długo jak się da. Być może to jest strategia na najbliższych kilka dni. Bez względu na to, czy z niej skorzystacie, znośnego tygodnia. We are the love survivors.